Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Z tej strony Grzegorz Kusz, agent specjalny. Dziś będziemy rozmawiać o emeryturach, czyli temacie, który dotyczy każdego albo będzie dotyczył każdego w przyszłości. No i ostatnio sobie sprawdzałem dane na temat tego, ile osób pobiera emerytury, jakie to są kwoty. No i są to, myślę, bardzo ciekawe liczby. Myślałem, że jest dużo gorzej, a tu się okazuje, że jest całkiem super. Ok, no to przejdźmy do konkretów. W tym momencie to są dane z końcówki, z początku roku 2019, z ZUS-u te dane. I prawie 6 milionów osób w Polsce pobiera emerytury. No i jakie to są emerytury? Moja babcia, z tego co wiem, dostaje 1400 zł. 1400, 1500, coś takiego. No i ktoś by mógł powiedzieć mało. Ja sobie myślę, kurczę, czy tak mało? Sprawdziłem te dane głębiej i okazuje się, że większość, czyli przeważająca, dominująca emerytura, która jest najczęściej wypłacana w Polsce, no to jest 1500 to ja mam tutaj właśnie w ręku, czyli tutaj mam 1500 zł i taką prawie emeryturę ma moja babcia. Ale emerytura, która jest najczęściej wypłacana w Polsce, to jest, uwaga, musiałbym te 600 zł jeszcze schować do drugiej kieszeni i zostaje mi to, czyli zostaje mi 900 zł. I to jest emerytura, która jest najczęściej w Polsce wypłacana. Właśnie tyle. I pomyślałem sobie, czy dużo, czy mało. Stwierdziłem, że sporo. Bo co taki emeryt, na co on wydaje pieniądze? Przecież on w ogóle nie potrzebuje tych pieniędzy. No bo tak, zacznijmy. Czy ma mieszkanie? Najczęściej ma, więc nie ma żadnej raty kredytowej. Nie potrzebuje w ogóle płacić kredytu, bo już po prostu albo ma mieszkanie, albo już ten kredyt kiedyś spłacił. Więc z tych 900 zł nie musi wydawać na ratę, więc zostaje mu dalej 900. Czy musi mieć samochód? No nie musi, po co mu auto? Bo gdzie ten emeryt w ogóle będzie jeździł? Po co? Że jest na emeryturze, niech odpoczywa. Gdzie będzie się śpieszył do pracy, jak już nie pracuje? Więc auta nie potrzebuje. Nie potrzebuje OC, nie potrzebuje paliwa, więc odchodzą mu koszty samochodu, paliwa, OC i wszystkich serwisów związanych z samochodem. Wymiana opon teraz zimowa, którą każdy, który ma auto, ma problem, musi wydawać. Emeryt nie, więc znowu zostaje mu całe 900 zł. Co dalej? Jakby zachciał pewnego dnia wyjść z domu, jakby mu się w ogóle chciało gdzieś iść, bo po co? Przecież jest emerytem, no to generalnie może jechać autobusem i od pewnego wieku, chyba od 70 lat, ma za darmo autobus. Więc znowu jeździ, jeśli chce i z 900 zł nie wydaje nic. No na co ten emeryt wydaje? Po co mu w ogóle ta emerytura? Po co mu te pieniądze? No może zechciałby coś zjeść czasami. No to dobra, załóżmy, że wydaje na... wróćmy jeszcze do mieszkania, bo przecież zapomniałbym. No jeśli nie ma kredytu, a ma mieszkanie, no to za to mieszkanie musi przecież zapłacić. Załóżmy, że ma małe 2 pokoje, 40 do 50 metrów, nie zapłaci za to więcej jak 500 zł czynszu plus opłaty, więc załóżmy, że żyje skromnie, nie wydaje dużo, nie świeci dużo światła, więc ma 700 zł miesięcznie opłat, czyli czynsz i 200 zł opłat związanych z mediami, jakiś prąd, gaz, woda, więc 700. No i dobra, no to wydaje, ale przecież ten emeryt może być przedsiębiorczy. Jeśli ma 2 pokoje, to ten jeden pokój może podnająć, jak ja to często mówię. Po co? Żeby się to marnowało, niech wynajmie ten pokój komuś, niech podnajmie komuś i niech zarabia te pieniądze dla siebie. Więc załóżmy, że 700 zł ma wydatków związanych ze swoim mieszkaniem, łącznie z mediami i z czynszem, a ma jeden pokój wolny, no bo jak ma 2, no to ma za dużo przecież, może w jednym żyć. Bez przesady, takie luksusy na emeryturze. Jeden pokój mu wystarczy, więc ten jeden podnajmie i uważam, że za 600 zł plus 100 zł mediów może ten pokój wynająć, więc wychodzi mu na zero. Czyli tu zarabia, tu by miał wydać, więc znowu mu wychodzi na zero, więc dalej mu zostaje ta kasa, bo nie wydał przecież stąd. Więc znowu ma pieniądze, 900 zł, no i ktoś mówi, że mało emerytury, cały czas te 900 ma w ręku. No dobra, no to na coś musi w końcu te pieniądze wydać. No to załóżmy, że wydaje na jedzenie. No bo przecież coś musi jeść. No ale co taki emeryt będzie jadł? Ile on tego potrzebuje wydać? Jakby wydał 10 zł dziennie i ma 30 dni, no to 300 zł wyda, no i dalej mu zostaje. 400 wyda, dalej mu zostaje, jak już będzie troszkę bardziej rozrzutny. A ma 900, więc zostaje mu 500, gdyby nawet 400 wydawał na to jedzenie. No bo ile można wydać?
no to jeszcze jakieś lekarstwa, jakby chciał. No dobra, załóżmy, że wyda 400 zł na jedzenie i może, kurczę, musi tyle lekarstw kupować, że 500 zł wyda na lekarstwa. Po prostu szaleństwo. W aptece karta stałego klienta i leki za 500. No i co? I wydaje wszystko. No ale to nie jest tak, że oni mają tak źle przecież ci emeryci. Przecież zobacz, na ile wystarczyło te 900 zł. Mało tego, ale to jest, mówię, to jest najniższa emerytura, która jest oczywiście najbardziej powszechna i najwięcej jej się wypłaca emerytom, czyli 900. Są oczywiście tacy, którzy mają więcej, jak moja babcia. No to dobra, to taki emeryt, który ma 900, wyda i trochę mu starczy, ale generalnie wyjdzie mu na zero, jak zapłaci to jedzenie i te leki jeszcze. No ale jeśli ma więcej, tak jak moja babcia, no to już bogaczka przecież, bo 1400, no to zostaje mu 500 zł miesięcznie, czyli 6000 rocznie. No po prostu prawdziwe szaleństwo. A pomyśl sobie, jeśli któryś emeryt lub emerytka do tych emeryckich lat dożyje ze swoim partnerem, mężem, żoną, no to co wtedy się dzieje? Jeśli to jest emerytura babci, załóżmy takiej statystycznej, która ma te 900 zł, co jeśli ona ma męża, który ma statystycznie więcej, więc niech on ma po prostu 1500. Jak oni są w stanie opłacić mieszkanie i wyżyć za te pieniądze i kupić te leki za 500, zjeść za 400, podnająć ten pokój i żyć w jednym, no po prostu są mega przedsiębiorczymi dziadkami. I niech będzie tak, że ten dziadek dostaje 1500 zł emerytury, szaleństwo. I on to wszystko odłoży, bo przecież więcej nie potrzebuje. Także jesteście w stanie, drodzy emeryci, 1500 miesięcznie przecież odkładać. No bo na co więcej będziecie wydawać? Nic nie musicie, nigdzie nie musicie jeździć. To odkładacie kilkanaście, 18 tysięcy, 17 tysięcy złotych rocznie. Co wy za to zrobicie? Generalnie w 2 lata jesteście w stanie sobie kupić garaż. Kolejną nieruchomość, z której będziecie zarabiać, będziecie mieć dochód pasywny, więc tak naprawdę ja nie wiem, skąd te czarne wizje emerytury, bo tyle kasy może zostawać, są takie możliwości, takie opcje, że generalnie nie mogę się doczekać tych 900 zł, które są płacone dzisiaj najczęściej, a w momencie, kiedy my będziemy przechodzili 20-30-latkowie na emeryturę, no to myślę sobie, że może być jeszcze ciekawiej, jeszcze bardziej kreatywni będziemy musieli być, bo nie wiem, czy nawet dostaniemy tyle. Więc generalnie zastanawiam się, dlaczego wszyscy emeryci tak marudzą, że za mało. Jak tu takie perspektywy, zobaczcie, krótki film, a ja mam tyle pomysłów, tyle rzeczy, tyle można zrobić. Przecież zobacz, emeryci nie muszą kupować ciuchów, bo przecież już nie rosną. Już wszystko mają, ciuchy mają kupione, już nie rosną, już nie rosną w górę, tylko no, są cały czas tacy sami, więc po co? Po co im ciuchy? Po co im wyjazdy? Nie mają samochodu, nie płacą kredytu. Zobacz ile rzeczy, same oszczędności. Więc nawet jak im zostanie, to mogą trochę wnukom zapłacić tych pieniędzy, które zostaną. Więc mega w ogóle jakaś magia. A wszyscy narzekają, że mała emerytura. Ach, nie wiem co to w ogóle, jak to będzie. I tak naprawdę idąc tym tokiem, można by się śmiać z tej całej rzeczywistości i robić z tego mega kabaret i zrobić z tego jakiś biznesowy stand-up, sobie myślę nawet. Byłoby mega widownia i wszyscy by się śmiali, byłoby fajnie, ale tak na serio, myśląc o swoich pieniądzach i Ty myśląc, powinieneś myśleć o swoich pieniądzach i o przyszłości, dzisiaj obojętnie czy masz 20, 30, 40 czy 50 lat i dalej nie jesteś na emeryturze, to prędzej czy później, jeśli dożyjemy, no to będziesz na tej emeryturze. I pytanie, co właśnie będzie wtedy? Co właśnie będzie w tym momencie, kiedy faktycznie przyjdzie ta emerytura, która jeśli przyjdzie, to może być w takiej kwocie i przyjdzie przelew, czy przyjdzie listonosz i przyniesie Ci kwotę, która będzie taka lub mniejsza. Dziś mówi się o kwocie zastąpienia, czyli właśnie o tej kwocie, która będzie w zamian za to, co my dostajemy. Jak to dokładnie wytłumaczyć? Jeśli dzisiaj zarabiasz 3000 na rękę, no to mówi się, że dzisiaj w tym momencie, w 2019 roku, stopa zastąpienia, czyli to, co dostaniesz na emeryturę za to, co wypracowałeś. Czyli dzisiaj dostajesz 3, to dostaniesz 50% tego, co masz, czyli 1500. I to jest na dzisiaj. To jest na dzisiaj, a sytuacja ulega diametralnej zmianie, bo generalnie nie ma kto na te emerytury nasze pracować. I wielu ludziom wydaje się, że jeśli odkładają dzisiaj na emeryturę, to trafia na jakieś prywatne konto i te pieniądze, które dzisiaj miesięcznie z Twojej wypłaty trafiają na ten fundusz emerytalny, trafia na Twoje prywatne konto. A tak nie jest. Te Twoje pieniądze, które dzisiaj są ściągane z Twojego wynagrodzenia, płyną do ZUS-u, a z ZUS-u są wypłacane już właśnie dzisiaj na emerytury tych emerytów, którzy dzisiaj pobierają te świadczenia. Dokładnie tak samo jest
ze mną, z Tobą, z Twoimi rodzicami, czyli oni pracując odkładają na emeryturę, ale nie na swoją, tylko na emeryturę tych ludzi, którzy dzisiaj są na emeryturze. Ale demograficznie się to wszystko nie spina od wielu już lat, bo dużo więcej osób zostaje w wieku emerytalnym, bo żyjemy coraz dłużej, dzieci rodzi się coraz mniej, nie mamy tego czynnika dzietności na takim poziomie, jak być powinien, więc sytuacja mocno się zmienia, a jeśli wrócisz do tego, że dziś są takie kwoty, a ludzie wtedy, którzy pracowali, ci co dzisiaj emerytury pobierają, a żyli wcześniej tych kilkadziesiąt lat i pracowali po 30-40 lat i normalnie odkładali, a dzisiaj dostają tak duże pieniądze, więc możesz sobie wyobrazić, co będzie za 30-40 lat, jak to Ty, 20 czy 30-latek przejdziesz na emeryturę, jakie to będą kwoty. Więc pytanie, czy coś z tą informacją zrobisz, czy postanowisz się śmiać i fajnie i będzie wesoło za tych kilkadziesiąt lat, jak na emeryturę przejdziesz. Więc zostawiam Ci ten film dzisiaj właśnie w formie takiego filmu z dwóch stron, tak, pokazanego. Myślę, że na początku mogłeś się chwilę pośmiać, teraz fajnie, gdybyś miał taką refleksję i zastanowił się, co mogę z tym zrobić. Co ja, oglądający ten film, mogę z tym zrobić? Jak moja emerytura będzie wyglądać? Czy już coś robię? Jeśli nic, to co mogę zrobić? Jaki jest pierwszy krok po obejrzeniu tego filmu? I w jaki sposób mogę odkładać pieniądze, w jaki sposób mogę inwestować w coś, na przykład w nieruchomość, która będzie kiedyś wynajmowana. Jeśli będzie wynajmowana, to zawsze będzie popyt na przykład na mieszkanie, bo ludzie gdzieś mieszkać muszą. I być może będzie ktoś Ci płacił za wynajem Twojej nieruchomości, to będzie część Twojej emerytury. Jeśli jakakolwiek zostanie w ZUS-ie, no to będziesz mieć dwie nogi takie finansowe, jedną z wynajmu, drugą z emerytury ZUS-owskiej. Jeśli nie będzie ZUS-u, no to dla tych ludzi, którzy się nie zabezpieczą, w ogóle nie będzie żadnej emerytury i po prostu będzie państwo chyba się opiekować tylko tymi ludźmi, płacąc jakieś zasiłki albo w ogóle ich zostawi samych sobie. Także zostawiam Ci tą informację, myśl o swoich pieniądzach już dzisiaj i zrób pierwszy krok już dzisiaj tak naprawdę, żeby coś za tych kilkadziesiąt lat dla Ciebie zostało, żeby ta emerytura nie była tylko taka, tylko żebyś na spokojnie mógł przeżyć i planować również inne rzeczy, a nie tylko te wszystkie, o których powiedziałem na początku filmu. Także pamiętaj, przeciętną emeryturę zostaw innym, a planuj tą emeryturę jak agent specjalny. Do zobaczenia.